Dzisiaj opowiem Wam 3 historie, które wywróciły do góry nogami moje postrzeganie analfabetyzmu i tego, z jakimi problemami muszą mierzyć się niektórzy Brazylijczycy, żeby zdobyć wykształcenie. Więc zapnijcie pasy i idziemy na spacer. W trakcie spaceru zobaczycie, jak wygląda fragment biznesowego centrum stolicy i dzielnice mieszkalne w północnym skrzydle miasta. Pierwsza historia to było jak uderzenie obuchem w głowę. Mieszkaliśmy już w Brazylii jakieś 8 miesięcy, ale w Airbnb. I kiedy znaleźliśmy mieszkanie do wynajęcia, no to wtedy wszystkie nasze rzeczy z magazynu zostały dostarczone do naszego nowego mieszkania i zajmowała się tym firma przeprowadzkowa. I firma przeprowadzkowa ma za zadanie dostarczyć nam wszystkie meble, wnieść je do domu, zmontować i rozpakować rzeczy z pudeł. No i w teorii to brzmi bardzo dobrze. I pierwszego dnia rzeczywiście nic nie zapowiadało katastrofy. Pierwszego dnia wnieśli nam wszystkie rzeczy do mieszkania i nawet zaczęli skręcać meble. Powoli, bo powoli, ale coś tam już zaczęło się dziać. Ale niestety drugiego dnia firma przysłała 3 starszych panów, którzy mimo tego, że byli przemili i bardzo się starali, no to niestety nie za dobrze ogarniali rzeczywistość. I jakby tego było mało, po południu Bruno został wezwany do pracy. I ja z moim takim sobie portugalskim, ale powiedzmy, że w miarę komunikatywnym, musiałam to wszystko ogarniać. No więc jak to wyglądało? Pierwszy pan kompletnie nie nadawał się do niczego. Powiedziałam mu, żeby otwierał pudełka. I to jeszcze w miarę ogarniał. Pozostała dwójka miała skręcać regał. Prezentuję Wam teraz regał. Nic nadzwyczajnego, naprawdę. Pamiętam, że kiedyś niańczyłam mojego wówczas chyba 4-letniego bratanka, kiedy mój brat zamówił kilka rzeczy z Ikei i ja skręcałam sobie te rzeczy z Ikei, a on mi pomagał swoimi plastikowymi narzędziami. I powiem Wam, że prawdopodobnie on by sobie w tym czasie lepiej poradził z tą półką niż ci 2 panowie. No więc Bruno wytłumaczył im, jak mają ją skręcić. A trudność polegała na tym, że nie było tam takich zwykłych śrubek, ani wkrętów, tylko coś bardziej podobnego do wkrętów i śrubek z Ikei. Takie wiecie, że to wygląda trochę inaczej, ale właściwie zasada jest ta sama, czyli trzeba 2 rzeczy złączyć ze sobą i skręcić. Koniec filozofii. No i Bruno powiedział mi, co im tam przekazał. Ja miałam tą całą operację, skomplikowaną operację nadzorować. Kurczę, słyszę batukadę i nie wiem gdzie, nie wiem skąd ją słyszę. Nie wiem, czy Wy też ją słyszycie, ale próbuję namierzyć, bo chciałabym Wam też pokazać, jak grają. Więc może się uda. To takie wtrącenie, ale wróćmy do historii. No więc nadzorowałam całą operację i panowie, no ni w ząb. Szef, który niby nad 2 pozostałymi sprawował pieczę, coś tam zaczął robić innego, a ja zostałam z jednym panem i mu tłumaczę kilka razy. No tutaj kładasz półkę, tu masz 2 śrubki i zobacz, tu jest takie półkole. Jak to jedno półkole się z tym drugim półkolem złączy, no to wtedy skręcasz śrubkę. Aha, wtedy załapał i tak sobie tłumaczy. Jeden półksiężyc z drugim półksiężycem i wtedy skręcam śrubkę. Okej, zajarzył, tak mi się wydawało. Ale skręcił jedną, skręcił drugą i niestety, ale nie skręcił żadnej. No i tak wyglądał, moi drodzy, cały dzień. Czyli od kiedy Bruno poszedł do końca ich zmiany, czyli przez kolejne 4 godziny, oni skręcali 1 regał. Autentycznie 1 regał skręcali 4 godziny. I mało tego, ten regał wcale na sam koniec nie był za dobrze skręcony. Następnego dnia poprosiliśmy, żeby z firmy przysłali kogoś innego, no bo my mieliśmy jeszcze masę innych mebli do skręcenia, a oni po prostu nie ogarniali. Oni bardzo chcieli. I to byli naprawdę przeuprzejmi panowie i widać, że oni się starali, ale po prostu no ni w ząb nie ogarniali skręcania mebli. Zaraz Wam powiem, z czego to wynikało, ale udało mi się znaleźć batukadę, więc przerwa na batukadę. Jak Bruno wrócił, to mówię mu, o co chodzi? No przecież 3 dorośli mężczyźni, nie wydawało się, żeby mieli jakieś problemy. Normalnie
funkcjonujący, normalnie rozmawiający i do tego pracujący w firmie przeprowadzkowej, w której powinni tak podstawowe rzeczy ogarniać. O co chodzi? Ja się nigdy z czymś takim nie spotkałam. Oczywiście w Polsce są też ludzie niekompetentni w swoich zawodach, no ale nie aż tak. I on mówi, no bo panowie byli analfabetami. Że co? Analfabetami? Co to ma za związek? No przecież jak jesteś analfabetą, no to nie umiesz czytać, no ale nie potrafisz skręcić śrubki? Na co Bruno mówi, że no często tak bywa, dlatego że oni nie nauczyli się uczyć. I wtedy mnie po prostu wmurowało, bo ja nigdy nie podejrzewałam, że to może mieć aż taki wpływ na życie. Bo wiecie, w Polsce analfabetyzm to jest jakiś super marginalny problem. Jakiś promil społeczeństwa się z tym boryka. Więc ja nigdy w życiu nie miałam do czynienia z żadnym analfabetą i jedyne co wiedziałam, no to z książek, z jakichś filmów dokumentalnych i tak dalej. I w mojej głowie to było coś takiego, no okej, no nie umiesz czytać, no przeszkadza ci to w życiu, no bo wiadomo, w dzisiejszych czasach zwłaszcza z powszechnym dostępem do internetu, kiedy większość osób żyje w mieście, no nieumiejętność czytania potrafi bardzo życie utrudniać, ale do głowy by mi nie przyszło, że to ma tak destrukcyjny wpływ na życie, no bo oni faktycznie, nie przechodząc przez system edukacji, nie nauczyli się takich podstawowych rzeczy, których my się uczymy, czyli na przykład podążania za instrukcją. Przecież my mieliśmy w trakcie nawet samej podstawówki tysiące różnych ćwiczeń, gdzie trzeba było podążać za instrukcją, rozwiązać coś, zrobić coś na logikę, przemyśleć. No, powiem wam, uderzyło mnie to mocno, a jakby tego było mało, to Bruno mówi mi, że w Brazylii to jest problem dość powszechny. Sprawdziłam statystyki i ponad 5% społeczeństwa nadal jest analfabetami, a 5% społeczeństwa to jest 9 milionów osób. 9 milionów osób, które ma takie problemy jak ci trzej panowie. Ale być może niektórzy z was zetknęli się z analfabetyzmem. Mi się to zdarzyło tutaj po raz pierwszy. Ale możliwe, że macie jakąś inną historię i że znacie na przykład analfabetów, którzy funkcjonują no trochę lepiej niż ci opisani przeze mnie panowie. I Bruno mówi, że no zna kilkoro analfabetów, którzy funkcjonują rzeczywiście lepiej i nie każdy aż tak bardzo nie ogarnia takich podstawowych rzeczy, więc na pewno wpływ na to ma też inteligencja, czy to jak się wychowaliśmy, nasze otoczenie. I tutaj dochodzimy do drugiej historii, tak jakby po przeciwnej skali, ale nadal związanej z analfabetyzmem. Ale zanim do tego przejdziemy, to wasz ulubiony segment spacerów z marszałkiem. Dobra, przyznajcie się, kto ogląda spacery z marszałkiem tylko ze względu na mrówki? A ja tymczasem wkroczyłam w nowszą część Azanorci, czyli północnej części miasta. Tutaj są budynki, nie wszystkie, ale większość zbudowane gdzieś tam w latach 90., 2000, także zobaczycie dużą różnicę między tym, co widzieliście do tej pory w poprzednich odcinkach z Azasu. Dobra, dosyć o budynkach, przenosimy się do Amazonii. No więc będąc w Amazonii, odwiedziliśmy wioskę rdzennej ludności. I teraz nie miejcie jakichś wygórowanych wyobrażeń, bo wioska rdzennej ludności to są budynki, które są tradycyjne i ludzie, którzy tam mieszkają, rzeczywiście są ludnością rdzenną, ale oni żyją we współczesny sposób. Więc to nie jest tak, że nagle przydarliśmy się przez dżunglę i odkryliśmy plemię, które nigdy nie miało kontaktu z zachodnią cywilizacją. Nic z tych rzeczy. Tak czy inaczej było to bardzo ciekawe doświadczenie i oni opowiedzieli nam, jak ich przodkowie żyli, byli ubrani w tradycyjne stroje, pokazali nam różne obrzędy, tego typu rzeczy, więc to było naprawdę bardzo ciekawe. No i spotkaliśmy tam pewną panią i ta pani zajmowała się rękodziełem. Dlatego zwróciła naszą uwagę, bo robiła takie rzeczy jak na przykład hamaki czy spódnice, takie właśnie tradycyjne, które bardzo wpadły nam w oko. No i rozmawiamy z nią i ona opowiada nam o historii swojego życia. I nagle też mnie zmiotło, bo pani nie dość, że robi piękne rękodzieło, to biegle włada 4 językami, hiszpańskim, portugalskim i 2 językami rdzennej ludności i też do szkoły nie chodziła.
Tak, więc jak widzicie, można też być analfabetą i radzić sobie w życiu znacznie lepiej. I ja jestem pewna, że ta pani ze śrubkami nie miałaby najmniejszego problemu, ale gdyby miała przenieść się na przykład do miasta i funkcjonować w takiej dzisiejszej naszej zachodniej rzeczywistości, no to podejrzewam, że tak by to już różowo nie wyglądało. No bo mimo tego, że ona funkcjonuje w swoim świecie bardzo dobrze, no to jak tu obsłużyć telefon, jak się nie umie czytać? Zero dostępu do internetu. Oczywiście dzisiaj głosowo też można sporo rzeczy zrobić, ale nadal analfabetyzm w Brazylii jest związany raczej z pokoleniem 60+. Czyli młodsze pokolenia już nie mają takich dużych problemów jak te starsze pokolenia i można powiedzieć, że problem został w większości wyeliminowany w młodszych pokoleniach. Ale to nie znaczy, że jest tak różowo i kolorowo, bo młodsi Brazylijczycy, zwłaszcza ci mieszkający w jakichś bardziej odludnych terenach i w biedniejszych dzielnicach, też mają sporo problemów ze zdobyciem dobrej edukacji. I słuchając mnie, być może myślicie, że w Brazylii ta edukacja jest na strasznym poziomie. Dobrze, że w Polsce jest na wysokim. Ale czekajcie, bo powiem wam jeszcze jeden szokujący fakt. Ale zanim o tym, to posłuchajcie trzeciej historii. Trzecia historia wydarzyła się w Terra Honka, czyli w parku stanowym, który pokazywałam wam w jednym z odcinków. I to jest mało znane miejsce, powiedzmy pośrodku Brazylii, czyli w interiorze, gdzie dookoła nie ma za wiele zurbanizowanych terenów. Do najbliższego miasta jest kilka godzin samochodem i tam spotkaliśmy Kalisto. Kalisto był naszym przewodnikiem po jaskiniach i jest on ode mnie młodszy. Nie wiem ile, nie pytałam go o wiek, ale tak na oko podejrzewam, że on jest koło 30. I on z Terra Honka pochodzi, więc mieszkał tam całe życie i tam też zdobywał edukację. I posłuchajcie, jak o tym opowiada. Podkreślam, że nie mówimy tutaj o zamierzchłych czasach. Mówimy o tym, co się wydarzyło niedawno i wydarza się również teraz, więc oddaję głos Kalisto. Então, na questão da escola aqui pra gente, é bem difícil, assim. É bem complicado, né? Eu quando criança, estudei o ensino fundamental aqui no povoado de São João, que fica a 12 quilômetros aqui da minha residência, né, da minha casa. E a gente ia no transporte escolar, era bem precário, quebrava muito, já chegamos a ficar mais de uma semana sem ter aula, por conta do transporte, né, que era muito velho, quebrava demais. E o ensino médio era só na cidade, só em São Domingos ou em Guarani. E eu fiz o ensino médio em São Domingos, que fica a 54 quilômetros daqui. E da mesma forma, né, a estrada de chão, na época de seca, era muita poeira. A gente saía daqui em média 11 horas da manhã, antes, às 10h40, chegar em São Domingos 1h da tarde, que era a hora que começava a aula. A gente chegava lá de outra cor, a gente tomava banho aqui e era tanta poeira que a gente chegava lá, tava todo empoeirado. Geralmente a gente ia com uma roupa, chegar lá e trocar para poder, né, assistir a aula, porque não tinha condições de ir com a mesma roupa por conta de tanta poeira. Que a gente, na época de chuva, já tinha questão do ônibus que atolava, né? Tinha bastante atoleiro, então a gente chegava aqui, às vezes, em casa 10 horas da noite, 9 horas da noite. Saía de São Domingos 6 horas, era para chegar aqui no máximo 8. Chegava às 10, que o ônibus atolava na estrada, e a gente ia descer do ônibus, ia empurrar o ônibus para tentar desatolar. Às vezes quebrava mesmo. Era uma luta. Mas é basicamente isso, né? Hoje em dia, já não tem nem mais o ensino fundamental aqui no povoado. As crianças aqui, acho que só tem até o 3º ano, e aí já tem que ir para São Domingos, desde de criancinha mesmo. Na minha época ainda tinha, né? O sofrimento foi um pouco menor, mas para as crianças de hoje em dia, já tem que ir para São Domingos desde criancinha mesmo. A partir do 4º ano já tem que estar indo para São Domingos. Essa luta. Pegar a estrada todo dia e ir e voltar todo dia.
I to, o czym opowiadał Kalisto, to nie są jedyne problemy, które mają dzieci związane z edukacją, no bo jeżeli ktoś się urodził w środku kraju, gdzie ma daleko do szkoły, no to będzie się mierzył z czymś takim jak Kalisto, ale nawet jeżeli urodzicie się w mieście, ale w biednej dzielnicy, na faweli, to też różowo nie będzie, bo szkołę owszem będziecie mieli, ale klasy mogą być przepełnione i nie czarujmy się, że i w środku kraju, i w biedniejszych dzielnicach, no te szkoły nie będą miały za wysokiego poziomu. No bo ci lepsi nauczyciele oczywiście, że będą w prywatnych szkołach, gdzie dostaną wyższą pensję. No nie czarujmy się. Więc macie już ogólny obraz tego, jak to tutaj wygląda. I być może myślicie, że skoro jest to kraj rozwijający się, no to generalnie edukacja będzie tutaj na niższym poziomie niż w Polsce. No to zapnijcie pasy. Bo było ostatnio badanie, które jakoś tak głośno odbiło się echem, tak mi się przynajmniej wydaje w polskich mediach, że zmierzono, jaki jest poziom wtórnego alfabetyzmu w Polsce. I wyszło, że jest 39%. Jeżeli ktoś nie wie, to wtórny analfabetyzm polega na tym, że czytać i pisać się owszem umie, ale nie rozumie się za bardzo na przykład czytanego tekstu. I wyobraźcie sobie, że w Brazylii poziom wtórnego alfabetyzmu jest o 10% niższy niż w Polsce. Jak to zobaczyłam, to też zwątpiłam. Oczywiście te badania mogły być robione tam w trochę inny sposób. Jak z tego, co czytałam, to mniej więcej w podobny, więc myślę, że one są porównywalne. No ale wiadomo, że jakieś tam drobne detale mogły się różnić i w rzeczywistości może to nie jest aż 10% różnicy, tylko trochę mniej, ale tak czy inaczej te dane o Polsce, no, sprawiły, że trochę zwątpiłam. Tak. I jeszcze jestem tutaj swoją drogą właśnie akurat obok szkoły. To tak zupełnie a propos, ale szkoła, jak widzicie, zamknięta, dlatego że jest niedziela i dlatego też sporo biznesów jest zamkniętych i nie ma jakichś tłumów na ulicach, no bo wszyscy są na wodospadach. Skoro zainteresował Cię temat edukacji, to może chcesz zobaczyć, jak wygląda tutaj służba zdrowia. Tak się składa, że w odcinku, który teraz pojawił się na ekranie, odwiedzam kilka placówek i opowiadam, jakie są różnice pomiędzy polską i brazylijską służbą zdrowia. Jeżeli link nie pojawił się na ekranie, to będzie w opisie.